Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić mosiężne skówki na rzemyki do historycznych ubrań, to w tym filmie pokażę, jak ja je wykonuję. Skówki te znane są też jako aglety. Poza funkcją estetyczną, ich zadaniem jest ułatwienie przewlekania sznurków przez dziurki. Ja pokażę, jak zrobić skówki kute, ale mogą one być również odlewane i wtedy mają często bardziej fikuśne kształty. Materiały: blacha mosiężna, grubość 0,5 mm. Blaszki, które wycinam, mają wymiary około 3,2 cm wysokości, szerokość na dole 1,2 cm, szerokość na górze około 6 mm. Wysokość blaszek możecie zmieniać w zależności od tego, jak długie skówki chcecie otrzymać. Szerokości wyjściowych blaszek będą zależeć od grubości waszego sznurka. Moje mają około 4 mm. Do pierwszego wykonania agletów polecam zrobić wzór z twardego papieru. Ja natomiast używam blaszki, którą sobie zostawiłem z poprzedniej partii. Nie używam pisaka. Kształt wydrapuję ostro zakończonym pilnikiem. Jakikolwiek inny drapak też się sprawdzi w tym wypadku. Kształty zaznaczam po całej długości blaszki. Górną krawędź odznaczam z kolei suwmiarką. Blaszki wycinam nożycami do metalu. Moja blacha miała naklejoną ochronną folię, którą zapomniałem zdjąć, więc robię to teraz. Wycinanie nożycami powoduje wyginanie się blaszek, więc trochę je rozpłaszczam na kowadełku. Po wycinaniu blaszek nożycami, które mam, zostają na krawędziach widoczne ząbki. Usuwam je tarczą lamelkową na szlifierce. Mosiąc bardzo szybko nagrzewa się przy obrabianiu szlifierką. Dlatego łatwo się poparzyć, jeżeli nie jesteśmy ostrożni. Przystępuję do formowania blaszek. W tym celu wykorzystuję młotek z wąskim obuchem oraz formę zrobioną z 2 połówek przeciętej wzdłuż rury. Jest to uniwersalna forma, której używam do formowania różnych rzeczy, nie tylko skówek. Używam formy do uzyskania wstępnego kształtu. Kiedy blaszka jest już trochę zagięta, dalej mogę nad nią pracować na kowadełku. Do nadania ostatecznego kształtu potrzebna będzie inna forma, imitująca docelowy kształt skówki. Zrobiłem ją z kawałka stalowego prętu
o grubości około 4 mm, używając szlifierki kątowej. Ostateczne formowanie wykonuję już z trzpieniem w środku skówki. Skówki te polecam robić po kilkanaście sztuk naraz. Jest to bardziej efektywne niż robienie ich od początku do końca po jednej sztuce. Do właściwego zamocowania skówek na sznurku potrzebne jest wywiercenie w nich otworów, dzięki którym aglety można zanitować lub przyszyć do rzemyka. W tym celu używam wiertła do metalu o średnicy 1,5 mm. Nie ukrywam, że nie jest to łatwe. Wiertło łatwo ześlizguje się ze skówki, więc wymaga to trochę cierpliwości. Do zanitowania agletów użyję później takich małych gwoździ tapicerskich o średnicy trzpienia 1,5 mm. Skówki oszlifuję papierem ściernym na rzep o gradacji 120. Najpierw wyrównuję oba końce, a potem zaokrąglam szerszą końcówkę. Aglet nakładam z powrotem na trzpień do formowania i dopiero zabieram się za szlifowanie całej powierzchni. Należy być bardzo ostrożnym. Szlifierka kątowa to niebezpieczne narzędzie i lepiej jest zamontować trzpień w imadle. Kierunek, w którym trzymamy aglet, ma znaczenie. Jeżeli bym obrócił trzpień, to obracający się dysk szlifierki mógłby spowodować wystrzelenie skówki w powietrze, co też mogłoby być niebezpieczne. Po szlifowaniu przechodzę do polerowania filcową tarczą lamelkową z użyciem zielonej pasty polerskiej. Jest to generalnie wbrew wszelkim zasadom polerowania. Najpierw powinno się przejść przez kilka wyższych gradacji papieru ściernego, ale skówki są na tyle małe, że moim zdaniem końcowy efekt i tak jest mało widoczny. W tym wypadku jako moje rzemyki wykorzystuję zwykłe sznurówki. Posiadają one całkowicie niehistoryczne plastikowe końcówki. Po zamontowaniu będą one jednak niewidoczne, a ich obecność bardzo ułatwia umieszczenie końcówki sznurka w skówce. Szerszy koniec agletów otwieram z użyciem dłuta lub przecinaka. Po włożeniu sznurka skówkę należy ponownie zamknąć z użyciem młotka. Żeby ograniczyć uszkodzenie już wykonanego poleru, polecam wypolerować obuch młotka, którego używacie do zakuwania. Sznurek przewiercam przez wykonane wcześniej otwory i umieszczam w skówce gwóźdź. Jego oba końce odcinam niemal przy samej powierzchni agletu i zakuwam z obu stron na kowadełku. Poprawne zanitowanie wymaga ostrożności i wprawy, ale łatwiejszą alternatywą jest po prostu przyszycie sznurka, używając tych samych otworów, bez zastosowania gwoździa.
I tak otrzymuję gotowe sznurki ze skówkami, które mogę już wykorzystać w swoich ubraniach. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie filmu. Do zobaczenia!